Zapraszam Was do kolejnego odcinka Smart Strefy, a tak naprawdę zapraszam Was do recenzji mikrofonu, za pomocą którego nagrywamy nasze podcasty, czyli mikrofonu kierunkowego SPC Gear SM950. Dzisiaj nietypowo, bo nie wykorzystuję typowego mikrofonu krawatowego, który jest wykorzystywany we wszystkich recenzjach, no ale skoro recenzujemy mikrofon, no to uznałem, że najlepiej będzie wykonać recenzję właśnie na takim mikrofonie. Ten mikrofon dostaliśmy od firmy SPC Gear właśnie po to, żebyśmy mogli rozpocząć nasze podcasty, za co serdecznie dziękujemy. I dostaliśmy sprzęt, jak dla mnie profesjonalny. Jeżeli chodzi o wykonanie, bo od tego zacznijmy, możecie zerknąć sobie na nasz unboxing, gdzie odpakowuję to wszystko, bo to też naprawdę super wygląda i super do nas przychodzi. Ale jeżeli chodzi o wykonanie, to wszystkie elementy są naprawdę porządnie wykonane. To nie jest plastik, to nie są imitacje plastiku, to wszystko jest metal. Całość waży prawie 2 kg, więc sporo. Sam mikrofon jest w koszyku antywstrząsowym, dzięki czemu, tak jak ja tutaj jestem i Wam opowiadam, recenzuję, to mimo wszystko używam mojego biurka IKEA, które najstabilniejsze niestety nie jest. Cały czas są lekkie wibracje, ale dzięki temu koszykowi mikrofon jest stabilny i może cały czas odbierać super dźwięk. Mam również ten tutaj filtr, który wychwytuje oddech, gdy opowiadamy, albo jakieś zgłoski tak zwane wybuchowe. Super się na tym nie znam, ale tak to opisują. Osoby, które się na tym znają, kiedy pierwszy raz go zobaczyły, powiedziały, że mikrofon ma antyplujkę. Czyli gdy opowiadam, to niestety, ale zdarza się, że człowiek pluje, a ten oto akcesorium dodatkowe sprawia, że to nie trafia w mikrofon i mikrofon się nie brudzi. Więc jak widzicie, ten zestaw jest na ramieniu wysięgniku. To, co mi się naprawdę super podoba, to że mogę go sobie przyczepić do biurka i mogę go przyczepić do biurka, a potem schować lub wyciągnąć do nagrywania. Zaraz zresztą Wam pokażę, jak to jest proste, łatwe i przyjemne. Więc powiem szczerze, jeżeli chodzi o wykonanie, wygląd, bardzo fajny kawałek sprzętu, to na samej górze znajduje się przycisk. I już wracam do Was z moim głosem, więc przycisk jest bardzo fajnie umiejscowiony, bo jest bardzo wygodnie umiejscowiony. Może być tak, że podczas tej recenzji będziecie słyszeć różnicę, kiedy opowiadam wprost do mikrofonu, a kiedy zwracam się w stronę kamery. No to jest związane z tym, że jest to mikrofon kierunkowy. Niemniej jednak musicie być mocno na to wyczuleni, zdecydowanie bardziej niż ja, bo opowiem Wam potem, że tak naprawdę można go wykorzystywać do wielu innych rzeczy. Jakiej aplikacji potrzebujemy do tego mikrofonu? Odpowiedź brzmi żadnej. To jest po prostu mikrofon plug and play, który wpinacie do Waszego sprzętu po USB, zwykłym USB, nie USB-C. Na to czekam, aż się to zmieni, ale pewnie jeszcze chwilę sobie poczekamy, bo rewolucja trwa. Więc wpinamy go do naszego laptopa, czy tam innego sprzętu i on po prostu działa. Na czym go testowałem? Testowałem go na MacBooku, tego, który tutaj widzicie i na którym zresztą składamy wszystkie nasze podcasty. Testowałem go na Windowsie. Testowałem go za pomocą monitora, czyli podpinając go bezpośrednio do USB w monitorze i podpinając ten monitor po USB-C do MacBooka. Działa idealnie. Zresztą w tym momencie, tak jak działa, to działa idealnie. Przez różnego rodzaju przejściówki. Wszystko działa w ten sposób, że po prostu wpinam go i działa w chwilę. I tak właśnie powinny działać sprzęty, czyli ja wpinam, nie myślę o żadnych sterownikach, nic nie dogrywam, to po prostu działa i SPC się to udało. To teraz kilka informacji stricte technicznych. Jeżeli chodzi o jego zakres częstotliwości, to jest od 18 do 21 tysięcy Hz, a jeżeli chodzi o czułość, to 135 dB. Dzięki temu, nawet gdy będę do Was szeptać bardzo cicho, to nadal powinniście to bardzo dobrze słyszeć. Tak samo mój niski głos jest bardzo dobrze słyszeć, a również Krzysiek, z którym prowadzę podcasty, też ma niski głos. I to jest dla nas istotne, bo ten mikrofon, jego głównym zadaniem jest to, żeby nasz dźwięk był radiowy, ciepły, żeby wszystkie dźwięki wokół były wyciszone i żeby było po prostu nas idealnie słychać i skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na głosie. Oczywiście nic nie jest bez wad. Dla mnie wadą czy tam elementem do poprawy trochę jest to ramię, które tutaj widzicie, bo mam wrażenie, że cała ta konstrukcja jest zbyt ciężka na to ramię i zdarza się, że ona opada.
Więc tutaj jest taka mała rada, żeby albo zwiększyć siłę, udźwig tego ramienia, albo trochę odchudzić sam mikrofon, tak żeby to było stabilniejsze. Bo oczywiście ustawimy, ale sami możecie zobaczyć, że może odrobinkę opaść, ale wydaje mi się, że to jest jedyna wada tego sprzętu i to też nie jakaś wybitnie duża. Jeśli chodzi o cenę takiego zestawu, takiego mikrofonu, to jest to niecałe 400 zł. W tym momencie na Xcomie trwa promocja. Znajdziecie w opisie link do kupna i możecie go dostać za 385 zł. Jak dla mnie cena zabójcza za taki sprzęt. I jeżeli, no właśnie, chcecie być youtuberami, podcasterami, vlogerami, bo powiedzmy, że jak coś takiego zaprezentowałem na telekonferencji czy tam na wideokonferencji, to wyglądałem co najmniej dziwnie i trochę nie pasowało. No ale jeżeli chcecie jakby zawodowo obrabiać dźwięk, czy tam jesteście, idziecie w tą stronę, to wydaje mi się, że SM950 jest bardzo fajna. Sam fakt tego ramienia, które jest właśnie takie do schowania i że możemy to przypiąć do naszego biurka, jest bardzo praktyczny. No i jakość wykonania na plus, jakość dźwięku na plus, praktyczność na plus, cena zdecydowanie na plus. Jedyne co to ramię, które nam lekko opada, to jest do poprawy, no ale ja powiem szczerze, że jestem zachwycony tym mikrofonem. I tak jak Wam wspominałem, chciałem Wam jeszcze coś dodać. Część podcastów nagrywamy właśnie z tego mikrofonu razem z Krzyśkiem, siedząc po jego dwóch stronach. Czyli no jeszcze rozwijamy się w naszych podcastach, jeszcze musimy sobie dorobić takiego drugiego SM950, ale mając jednego i siedząc w idealnej odległości od niego po dwóch stronach, dalej ten dźwięk jest czysty, jest krystaliczny. Zresztą wejdźcie sobie w nasze podcasty i usłyszycie, jak z niego korzystamy właśnie w taki sposób, czyli jest on też dosyć wszechstronnym narzędziem. Tak jak obiecałem, pokażę Wam teraz, jak się chowa cały mikrofon i jak go możemy potem rozłożyć. Tutaj też mam lampkę akurat z inteligentnego domu CO i lighta, którą też testowałem całkiem niedawno, którą też mogę sobie wygodnie schować. I tak jak przed chwilą zajmował większość biurka, mogę go wygodnie schować za monitorem i za chwilę wraca. Wraca też lampka, żeby mnie doświetlić. No i taki smart home office to ja rozumiem. I tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję. Mówię Wam, ja jestem super zachwycony tym mikrofonem. Trochę mi smutno, że muszę wrócić do krawatówki i kolejne recenzje już będą z krawatówką, no ale to nie jest sprzęt do chodzenia i do noszenia podczas robienia recenzji. Niemniej jednak gorąco Wam go polecam. SPC ma bardzo fajne sprzęty. To jest mój pierwszy, ale zdecydowanie nie ostatni. No i oczywiście wpadajcie na SmartMe i oglądajcie nasze filmy. Dzięki i do zobaczenia. Pozdrowienia z radia.